Niedziela 8 września 2024. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj witam się z Wami w Trzebnicy. Dzisiaj sobie jeżdżę tutaj po wzgórzach trzebnickich, z Trzebnicy w okolice Wrocławia, Oborniki Śląskie i z powrotem. Trasę na około 100 km. Jak widać, pogoda dzisiaj bardzo ładna. Miałem ochotę na trochę górek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także zapraszam do oglądania i życzę miłego dnia. O, proszę bardzo, nawet jeszcze w samej Trzebnicy mi się trafiła już ścieżka gravelowa. Tutaj miejscami jest dużo dziur, ale ogólnie nie ma tragedii. Także fajnie tutaj chłodzek. Tutaj już się ciepło zaczyna robić. Tutaj jest jakaś droga krzyżowa z tego co widziałem. Na razie nie ma zbyt dużo ludzi, przed 8 jest. Zobaczymy jak to będzie później, bo to w sumie nie jest tak daleko do Wrocławia stąd. Wyjechałem już z Trzebnicy. Miasto ładne, zadbane. Dużo jakichś starych kamienic, stawków. Tutaj w tym parku ta droga gravelowa też fajna. Przy tej drodze krzyżowej ten kościół w lesie. Taka ciekawostka. No jedyne co to może ten rynek nie jest zbyt imponujący, ale wydaje mi się, że on był zniszczony podczas II wojny światowej i tam niektóre budynki są po prostu dostawione. No nic, teraz polami sobie jadę dalej w stronę Wrocławia. Gdzieś tam przed Wrocławiem będę odbijał. A zapomniałem jeszcze wspomnieć, że dzisiejsza trasa jest inspirowana trasą użytkownika Just Ride Gravel na Instagramie. Podlinkuję to. I ta trasa też jest na Strawie. Ja sobie przerobiłem ją, bo ona była z Wrocławia tutaj do Obornik, ale ja nigdy w Trzebnicy nie jeździłem, więc ja sobie wyjechałem z Trzebnicy i będzie jest przerobiona. O matko, zjeżdżałem gdzieś tam z tamtej górki i takiej drogi polnej to już dawno nie miałem. Tak mnie wytrzęsło, jak już nie wiem kiedy ostatnio, a tutaj jak widać za chwilę znowu bruk, więc więcej trzęsawicy. I w Brochocinie, jakieś tam 2-3 km dalej, wracam na asfalt. No te górki tutaj nie są może jakieś super ciężkie do podjechania, ale ziemia jest piaskowa, ale jest strasznie twarda. Myślę, że jakby człowiek się wywalił na nią przy prędkości 20 parę 30 na godzinę, to by rękę złamał. Tam przerwałem na chwilę, bo jakiś pies nie wiedział, czy mnie gonić, czy nie. Mówiłem, że rękę by można złamać na tych piachach utwardzonych.
No ale to zawsze jakieś nowe doświadczenie. Nie jechałem też jakoś na hamulcu, tylko trzeba się utrzymywać w takich, no nie wiem jakby to powiedzieć, w takich tunelach, bo jak się zjedzie w dziurę, no to tak wciąga, że można zęby powybijać. Dobra, przestaję gadać, jadę dalej. I zaczęły się też pierwsze piachy nieubite, dobrze znane wszystkim Wielkopolanom, Lubuszanom, ale tutaj jest na szczęście taki dosyć szeroki pas trawy, no i można sobie bez problemu przejechać. Ale widzę, że ten odcinek też nie był jakiś mega długi za tym, jak to dalej. No i po tych ciężkich polach wreszcie trafiło się coś fajnego. Może nie jest to jakiś premium shooter, ale na szerokość, no to można powiedzieć, że autostrada shooterowa. Niby 3 km czymś takim, zobaczymy. Nie miałbym nic przeciwko, szczerze mówiąc, chociaż tutaj miejscami też są jakieś wysypane hamulce, ale na razie jest bardzo przygodowo, ale w sumie o to chodzi. No po czymś takim jeszcze nie jechałem, jak na razie przez te kilkanaście kilometrów, które przejechałem, to jest najtrudniejsza trasa, jaką w życiu jechałem na rowerze. Po tej pseudo szutrostradzie mamy teraz patelnię, asfalcik. W sumie tak mi teraz przyszło do głowy, że przez tą całą drogę 15 km to nikogo tak naprawdę nie spotkałem. No tam w Trzepnicy wiadomo, bo ludzie sobie gdzieś tam po parku chodzili z kijkami czy biegali, ale tak poza miastem to nikogo. Także jak dla mnie idealnie. Ale premiumek się teraz trafił. Tylko pytanie, ile to się pociągnie. No tak jeszcze co do średniej prędkości, na razie 17 km na godzinę. Więc straszna cienica, no ale nie będę leciał po tych dziurach polnych, no bo sobie zęby pogubię. No to teraz mam trochę więcej szczęścia po tym premium gravelku, jeszcze premium asfalcik, także trasa się zaczęła robić bardzo dobra, ale może to już tutaj jest ta trasa od Just Ride Gravel. I teraz sobie będę przejeżdżał pod trasą S5 bezkolizyjnie, bez żadnych rond, bez żadnego problemu. Czyli jednak do Wrocławia gdzieś tu będę zajeżdżał kawałek. Ale to jakieś totalne obrzeże od strony Psar. Tak wygląda malutka ta rzeczka. I mamy Wrocław. Tutaj trafiły mi się słynne wrocławskie wale przeciwpowodziowe. Z tego co pamiętam, to tędy prowadził Gravela, tak, kiedy jeszcze było organizowane. No super to wygląda tutaj na początku, zobaczymy jak będzie z tym dalej. Nie no, to jest jakieś gravelowe marzenie. W Poznaniu uczy się od Wrocławia, jak się robi ścieżki rowerowe, jakieś wartostrady, pierdostrady, tutaj to jest. Tak to powinno wyglądać, a nie betonoza jakaś. Pięknie to jest zrobione. A tam jeszcze most ten słynny we Wrocławiu, nie pamiętam jak on się nazywa. No ale ta ścieżka tutaj, no to jest jakieś marzenie po prostu. Będę musiał po prostu częściej do Wrocławia przyjeżdżać.
przed chwilą wyjechałem z Wrocławia, a ta ścieżka ciągnie się dalej. Nie, no to jest jakieś chamstwo po prostu. Wrocław szutrowym królestwem Polski. Ta szutrostrada się jeszcze tam spokojnie ciągnęła, a teraz mam jakiś odcinek specjalny. No zakładam, że to Just Ride Gravel. Tak sobie wytyczył. Także zobaczymy, ale na tamtą trasę to na pewno jeszcze wrócę nie raz i zobaczymy, gdzie ona prowadzi. No i zlecimy tutaj odcinkiem specjalnym gdzieś pod górkę. Tutaj o. A to był chyba jakiś po prostu objazd, skrót, czy jak to tam nazwać. Jestem z powrotem na tym superwale. No nie no. Ja chyba dzisiaj nie wyrobił bez szczęścia. No i na jakiś czas, tam chyba pół kilometra, zjechałem z tej ścieżki, no ale asfalt idealny, albo przynajmniej bliski ideałowi. Nie no, super tutaj jest naprawdę. Od kiedy zjechałem z tych trzebnickich pól, to ta trasa jest mega fajna. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale jak na razie no nie wiem, czy to nie jest najlepsza trasa, jaką w życiu jechałem na rowerze. I po tym pół kilometra znowu idealny szuterek. Tam w oddali widać płyty. One tu miejscami są, jak ta droga wjeżdża bezpośrednio na wał. Ale tu jakoś też jest tylko na parę metrów. No dzisiaj się pewnie jeszcze nie raz tym będę zachwycał. Tak jak się zachwycałem Puszczą Notecką. No ale tam to jednak te kilkadziesiąt kilometrów od Poznania trzeba dojechać. A tutaj te idealne wały są na terenie Wrocławia i się ciągną dalej po prostu. No super rozwiązanie, naprawdę gratuluję Wrocławiowi. Jedziesz sobie idealnym futerkiem, a tam w oddali jeszcze koniki. Cisza, spokój, zero ludzi. I po raz pierwszy zza drzew wyłania się Odra. Jest dosyć szeroka tutaj. Jak widać, ludzie sobie jakieś kempingi robią. Miła atmosferka, ale na ścieżce tutaj po wale nikogo dalej nie spotkałem. No i w miejscowości Uraz kończy mi się to gravelowe złoto, ale zobaczymy, bo tutaj niby jakieś punkty są dodane w komucie. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Tam widziałem jakieś ruiny zamku czy czegoś, ale nie wiem, czy tam się da dojść. Zaraz zobaczymy. No niestety do zamku nie wejdę, bo teren prywatny i wszystko odgrodzone. I za nizinami wjeżdżam sobie znowu do lasu i kolejny futerek kremlin. No może to nie jest aż taki super pozbawiony dziur jak ten wał, ale no też no zobaczcie, po prostu ta nawierzchnia jest naprawdę bardzo dobra. Zobaczymy, jak długo to się utrzyma. No powoli zbliżam się do połowy trasy, gdzieś tu będę musiał sobie zrobić przerwę. Może jak będzie jakaś wiatka czy coś takiego. Nie wiem, jak to będzie widać w telefonie, ale tam niezły podjazd jest. Na kilkaset metrów i tak na oko to 10+%. No zobaczymy, jedziemy. To chyba została mi ostatnia część, ta najbardziej stroma. Mam nadzieję, że już za tą ostatnią górką to będzie jakiś zjazd. No bo tu jednak już kawałek podjeżdżam i nie ukrywam, że się troszkę zmęczyłem. No i za tą górką dojechałem do asfaltu. Teraz taki odcinek 1,5 kilometra na asfalcie. Akurat, żeby trochę odsapnąć. Może będzie jakiś przystanek tutaj w wiosce
która jest przede mną, to się zatrzymam, zrobię sobie taką przerwę. I w Rościsławicach po tam 50 km robię sobie pierwszą przerwę. No początek na pewno trudny za Trzebnicą. Tamte pola, mimo że piasek jest ubity, czy nie wiem, czy to glina jest, czy co, no to są takie kolejne, że ciężko tam się czasami jedzie, aż się człowiek boi, czy się nie połamie gdzieś tam, jak się wywróci. No ale później, jak już gdzieś tam zjechałem, nie pamiętam teraz miejscowości, no to był ten pierwszy szuterek premium. No super, później za Wrocławiem aż do urazu po wałach z premium. Najlepsze premium, jakie widziałem, jak dla mnie. Tutaj Wrocław, w okolice to powinna być szutrowa stolica Polski. Jeśli się ze mną nie zgadzacie, napiszcie w komentarzu, gdzie taka stolica powinna być. No tutaj teraz trochę podjazdów i teraz się zaczną właśnie te podjazdy po wzgórzach trzebnickich, w okolicach Oborników Śląskich. Zostało mi tam 40 chyba coś kilometrów. Także tu sobie trochę odpocznę i lecę dalej, jak na razie super. I za Rościsławicami, jeśli dobrze to pamiętam, po przerwie wracam na szuterki dość wysokiej jakości. No nie powiem, że to jest jakiś super premium, ale bardzo dobrze, na pewno da się po tym jechać. I kolejne podjazdy. Ale to teraz właśnie tak ma być, zjazdy, podjazdy. No i w sumie fajnie. Oto tutaj przyjechałem na te wzgórza Trzebnickie. No i ten leśny szuterek przerodził się niestety w taką polną drogę. No nie jest ona jakaś mocno kopna, ale też jest sporo kamieni. No i trochę po tym rzuca. Prędkość pewnie troszkę ponad 10 na godzinę. No ale nic, chociaż może człowiek trochę odpocząć. Kolejny wymagający szutrowy podjazd. Tutaj akurat się wypłaszczenie trafiło. Ale ta druga część przejazdu to nieźle daje w kość. Na początku to były głównie zjazdy, a teraz zjazd, podjazd, zjazd, podjazd. No tutaj ta ścieżka to też tak od gravela to średnio, ale nic, przejechać się tak nie jadę. No przez chwilę trafił się taki trudniejszy odcinek downhillowy przez dosyć gęsty las, ale to tam tylko 450 metrów. A teraz z powrotem jestem na jakiejś dosyć dobrej drodze leśnej. No i z tego co patrzyłem w komucie do Obornik Śląskich zostało mi 4 km, a ogólnie coś koło 3 dyszek. I przed Obornikami Śląskimi wjeżdżam na asfalt, a tutaj jeszcze kolejny podjazd. No na asfalcie tutaj nie jest akurat za duży problem. W Obornikach Śląskich na 67 km trafiła mi się żabka
I tutaj zaraz obok park miejski, dlatego robię sobie dotankowanie. Trochę Pepsi, trochę wody. Robię sobie tu przerwę długą. No tutaj te wzgórza dookoła dosyć wymagające, nie powiem. Trochę się zmęczyłem, dlatego jak mam okazję, to robię sobie przerwę. Do samochodu zostało mi jakieś 27 km. Także no liczę około 2 godzinek, no bo tutaj będą też jeszcze zjazdy, podjazdy. Także odpoczywam tutaj sobie trochę i lecę dalej. No to zrobiłem sobie tą przerwę w Obornikach Śląskich. Ale je to chyba jakoś bokiem objeżdżam, bo w sumie nic ciekawego nie widziałem. Ani kościółków, ani ratusza. No ale taki trak mam, to tak jadę. Tu jakiś pałac chyba. Jakaś fajna brama. Ale tu z drogi go nie widać. No i tu Oborniki, góra dół. Teraz akurat góra. Nie jest aż tak łatwo. Ale 18 na godzinę jadę. Chociaż nie ukrywam, te podjazdy, które do tej pory miałem, nieźle już mi dały w kość. A gorsze przede mną. Tego to dzisiaj jeszcze nie grali. Podjazd po trawie i to dosyć ostry. No i to tyle. No z nagrywaniem się tak nie da. Raczej pchał nie będę, ale no muszę mieć obydwie ręce na kierownicy. Jednak jest pchanko, no bo to miejscami jest tak wyjeżdżone przez traktory, że to nie ma szans, żeby to podjechać na moim 40-42. Jakbym miał 40-48, no to może, ale też nie wiem, na 100%. No dla takiego widoczku to się opłacało trochę pomęczyć. Tam gdzie nie było rowów po traktorze, to dało radę podjechać, ale ogólnie ciężki ten odcinek. Tu jest jakiś szczyt, Gnieździec. No ładny widoczek. No Apicki na pewno nie, ale to jest zaledwie 227 metrów, więc też się nie ma co spodziewać, nie wiadomo czego. Kolejny fragment, pierwsze zejście z Gnieźdźca. No bo to jest, ja nie wiem, 15% w dół chyba. No to nie na moje skillsy. Po zejściu z Gnieźdźca sytuacja się stabilizuje nieco, chociaż też no ten odcinek na pewno do zbyt przyjemnych nie należy. No ale nie może być wszystko idealnie. Na następny raz będę wiedział. Widzę, że tutaj w tej okolicy to jakość szutrów idzie z jakością asfaltów. No te szutry na nie najlepszej jakości, tak samo jak ten asfalt, na który tu teraz wyjechałem. Ale cieszę się, że jest chociaż trochę drogi utwardzony. No i człowiek lekko odpuści. Po tych kiepskich szutrach to właśnie tego mi trzeba było, trochę zjazdów, gdzie nie muszę się tak namachać dobrego asfalciku. I za Wilczynem zaczynam moje ostatnie szutrowe batalie. Tutaj 2 podjazdy jeszcze mnie czekają, w tym ten ostatni, najdłuższy. Już sobie wymyślę, czy by na sam koniec trasy na 90 prawie kilometrze mieć najdłuższy podjazd, no ale już trudno. Myślę, że dam radę. Pewnie nie z jakąś dużą prędkością, ale sobie to spokojnie ogarnę. Tutaj
Całkiem dobra ścieżka, więc śmigamy. Podjazd pod Bukowe Wzgórze dał mi niezły wycisk, a jeszcze wiśniak mi został. A teraz z górki, z Bukowego Wzgórza. Jak widać, gravelek całkiem przyjemny, troszkę ludzi się tu kręci i bardzo dobrze, bardzo fajne te tereny. No dla mnie 10 na 10 tutaj. I jedna z niewielu piaskowic na tej trasie. Ale naprawdę dzisiaj w ogóle nie narzekam na takie fragmenty, bo ich jest mega sporadycznie mało. I w Mielnicach zaczynam mój najdłuższy na trasie podjazd. To już chyba będę jechał pod Wiśniak, a później już bardzo blisko do Trzebnicy i końca trasy. Jeszcze jakieś 10-12 km może by zostało. Jak widać, do Wiśniaka zostało mi 2,5 km. Tutaj ten podjazd, niezła sztajfa. W ogóle ta droga do Wiśniaka dosyć ciężka, no ale to, jeśli się dobrze orientuję, najwyższy szczyt dzisiaj coś pod 300 metrów, jeszcze dokładnie powiem jak będę na nim. Tamta wiatka to już jest chyba Wiśniak, ale te ostatnie kilkaset metrów przed Wiśniakiem to jest jakaś masakra. Takie kabulce były, tam ledwo szło ujechać. I ten fragment by akurat mógł się poprawić. No niby tutaj mamy punkt widokowy na Wiśniaku, ale to chyba drzewa zarosły i teraz raczej kiepsko ten Wrocław widać. Myślałem, że widok będzie trochę lepszy. Muszę sprawdzić, czy ten Wiśniak to jest najwyższe wzniesienie na wzgórzach Trzebnickich, bo w sumie jestem ciekawy. Dam wam znać w postprodukcji. Do Komuta mam tu jechać prosto, ale coś mi się nie wydaje. Sobie zrobię objazd przez Węgrzynów. No, ten zjazd z Wiśniaka niezbyt przyjazny na gravela, takie kamulce i dosyć stromo. No ale nic, trzeba jechać. No to się da zjechać, nie muszę prowadzić przynajmniej. No to niezły objazd sobie wybrałem. Jakiś dobry podjazd. Podjazd na objazd. I to całkiem mocno na 90 którymś kilometrze. No ale jesteśmy na wzgórzach Trzebnickich. Chciałem podjazdów. No to mam. No nic, zostały mi jeszcze 2 km. Może tam sobie jeszcze dokręcę parę, żeby mieć 100, ale tu już raczej nic ciekawego nie będzie. A podsumowanie zrobię sobie w samochodzie. No w Trzebnicy oczywiście zapomniałem nagrać podsumowania. Nagrywam to we Wschowie, jak już jestem pod domem. Pod względem zabytków, no szczerze mówiąc, Trzebnica i Oborniki Śląskie, chociaż to ostatnio to tak bokiem przejeżdżałem, no są w porządku, ale no nie było jakiegoś szału. Po drodze był jeden naprawdę fajny klasztor, jeśli dobrze pamiętam, Filistynów. Jeszcze tutaj napiszę, gdzie on był i kogo. Później no na pewno super dużo szutrowych dróg, fajne podjazdy, no czegoś takiego jeszcze nie jechałem. Po górkach, wzgórzach i górach to jeździłem raczej szosowo, a tutaj no takie pierwsze wyzwanie offroadowe, gravelowe, że tak powiem. No jestem fajnie zaskoczony i też mega zmęczony po tym wszystkim, no ale się nie ma co dziwić. Jeszcze napiszę dokładnie, ile było przewyższeń. Nie było chyba jakoś tam super dużo, ale no jak biorąc pod uwagę, że jeżdżę cały czas tak naprawdę po Płaskopolsce, no to jednak to było trochę wyzwanie. Pogoda dopisała,
Jeszcze tutaj te dojeżdżanie kilku kilometrów w Trzebnicy, gdzieś tam w jakieś krzaczury takie wjechałem, że się musiałem później wracać i no było przygodowo, także na pewno jestem bardzo zadowolony i te wały we Wrocławiu i aż tam przez kilkanaście albo kilkadziesiąt, może nawet kilometrów się tak ciągnęły. No jak dla mnie Wrocław powinien zostać mianowany szutrową stolicą Polski. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.